Czyli gumką wystrzeliwuję w powietrze. Cześć, nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. Chciałbym zaprosić na nową serię na kanale ABC Method Feeder. W poszczególnych odcinkach zaprezentuję, jak zbudować zestaw do metody, jak przygotować przypon zakończony różnym włosem oraz jak dobrać wędkę i kołowrotek do różnych odmian metod feedera. Zapraszam. Przypony do metody. Stosuję jeden rodzaj wiązania haczyka, to jest węzeł bez węzła, natomiast zakańczam tak jakby ten haczyk różnym włosem. Włos ma różne zakończenie. Do wykończenia swoich przyponów do metody lub do bombki wykorzystuję bagnet lub rapid stop albo gumkę. W zależności od tego, czy to są przypony do metody, czy do bombki, stosuję różną długość. Do metody są to najczęściej przypony o długości 7-10 cm maksymalnie. Do bombki wiążę przypony 38 cm i w razie potrzeby mogę je skrócić. Gdy wybieram się gdzieś na zawody lub gdy w domu chcę przygotowywać przypony do metody, zabieram ze sobą taki pojemniczek, przypony metoda. W nim mam wszystko, co jest mi potrzebne do zawiązania przyponów. Mam nożyczki, mam gumki, mam bagnety, mam plastikowe końcówki Rapid Stop. Mam też jakieś takie patyczki, na które nawijam, na które zakładam przypony oraz potrzebne żyłki. Akurat tutaj na potrzeby filmu wykorzystam żyłkę 0,17 mm, haczyk KK HB numer 12. Wezmę okulary, będzie mi troszkę łatwiej. Jeśli chcę zawiązać kilka przyponów, wtedy po wyjęciu haczyków z opakowania układam je na magnesie. Dzięki temu wiem, że te haczyki gdzieś mi nie spadną na podłogę, tylko będą pod ręką. Zawsze po odwinięciu żyłki ze szpuli odcinam powiedzmy około 10-15 cm. Ta żyłka może być zniszczona, więc ją wyrzucam. I przygotowywanie każdego przyponu do metody rozpoczynam od przygotowywania włosa. Pierwszy przypon, który przygotuję, to będzie przypon zakończony bagnetem. Identycznie wiąże się przypon zakończony gumką. Fabryczne bagnety są według mnie troszkę za długie. Ja nie lubię takich długich bagnetów, więc je odcinam. Mam ze sobą taką specjalne obcęgi do metalu. Odcinam, pozostawiam, nie wiem, ze 3-4 mm. Według mnie to jest wystarczająca długość do tego, żeby przynęta dobrze się trzymała na bagnecie. To mi podpowiedział Artur Matczak, specjalista od metody, więc korzystam z jego dobrej porady. Bagnet zakładam na żyłkę i wiążę pętelkę. Ona musi mieć, to jest w zależności od haczyka, ale według mnie to powinna mieć około, nie wiem, centymetra długości. Odcinam nadmiar żyłki. Ten przypon posłuży mi do metody także, więc 25 cm mniej więcej żyłki to jest wystarczająco do zawiązania takiego przyponu. Na końcu pętelki mam bagnet. Odciąłem około 25 cm żyłki. Teraz będę wiązał żyłkę do haczyka. Ważne rzeczy. Wykorzystuję świetny węzeł, tak zwany węzeł bez węzła. Żyłkę wkładam od tyłu w oczko. To jest bardzo ważne. Zaczynamy od tyłu. I teraz muszę ustalić długość włosa. Jeśli łowię z bagnetem, no to zależy mi, żeby ten bagnecik był jak najbliżej haczyka. Chodzi o to, że przynęta, którą założymy na ten bagnet, no będzie się znajdowała blisko łuku kolankowego.
Jeśli oddaliłbym ten bagnecik od łuku kolankowego, no to wtedy miałbym długi włos i obawiam się, że przy słabym żerowaniu karp mógłby nie zassać haczyka razem z przynętą, więc umieszczam możliwie blisko, tak mniej więcej na poziomie łuku kolankowego umieszczam bagnet, bo na tym poziomie będzie początek mojej przynęty, bez względu na jej wielkość, i wykonuję obroty. Przed wykonaniem obrotów warto upewnić się, jak wykonany jest haczyk. Ja może zanim to zrobię, to może na innym haczyku to zaprezentuję. Haczyk jest zakończony oczkiem i trzeba zobaczyć, czy to oczko jest wykonane w ten sposób, czy oczko jest wykonane w ten sposób, bo to jest ważne, w którą stronę będziemy obracać. To można sprawdzić, no albo to można zauważyć, ja to widzę akurat, mimo mojego słabego wzroku widzę, że w moim przypadku haczyk jest wykonany w tą stronę. To jest ważne, bo obracać będę w przeciwną stronę. Chodzi o to, żeby nie obracać żyłki w stronę tej ostrej końcówki. Ustalam jeszcze, to jest dobra długość włosa. Przytrzymuję haczyk i żyłkę w ręku i wykonuję obroty. Raz, 2, 3, 4, 5. Przychodzi taki moment, że trzeba podczas tych obrotów, tak jakby dochodzimy do węzełka, który nam kończy naszą pętelkę z bagnetem, więc trzeba go ominąć i nawijać dalej. Ja wykonuję tych obrotów możliwie jak najwięcej uda mi się wykonać. Czasami jest to nawet około 20 obrotów. Przytrzymuję żyłkę, jak wykonam te obroty i wracam tą żyłką z powrotem w oczko, także od tyłu. To jest bardzo ważne. Zaczynamy od tyłu haczyka, kończymy od tyłu haczyka. Jeśli przełożę żyłkę przez to oczko, przypon już jest gotowy. Znaczy haczyk jest już zawiązany, on nam już się nie rozwiąże. Mamy gotowy haczyk z włosem zakończonym bagnetem. Teraz wystarczy tylko dobrać długość przyponu. Ja akurat przypony trzymam na tego typu patyczkach. Bardzo wygodne pudełeczko. Na magnesiku się to trzyma, więc wystarczy wyjąć taki patyczek plastikowy. Zaczepiam haczyk o jedną część tego patyczka. Mocno nie naciągam tej żyłki, ale tak ją naciągam, żeby nie było tu żadnego luzu i trzymam w lewej ręce żyłkę parę milimetrów poza drugą końcówką na tym patyczku, na której umieszczę pętelkę. To jest bardzo ważne, bo to jest dosyć krótki przypon. Ta żyłka jest bardzo mało rozciągliwa, więc jeżeli zrobiłbym za krótki przypon, wtedy ciężko mi go by było naciągnąć tutaj i zaczepić. Jeśli przypon by był za długi, no to on by dobrze się nie trzymał na tej drabince, on by po prostu spadał, więc z doświadczenia wiem, że parę milimetrów poza ten czpień trzeba wysunąć. Tak mam wstępnie ustaloną długość przyponu, więc mogę dotknąć palcami do palców i przełożyć żyłkę do drugiej ręki, uformować pętelkę. Łapię w ten sposób pętelkę i wyznaczam długość tej pętli. Wystarczy w ten sposób obrócić palec, pętelkę umieścić tutaj w oczku i zobaczcie, piękny węzełek w kształcie ósemeczki kończy nasz przypon. Odcinam nadmiar i mogę ten przypon już zaczepić na drabince. Najpierw pętelka, następnie haczyk. I mam gotowy już pierwszy przypon do wędkowania. Dokładnie w ten sam sposób co bagnet przygotowuję przypon z gumką. Czyli gumkę umieszczam na żyłce i formuję niedużą pętelkę. Myślę, że ona ma około 1 cm długości. Ona musi być dopasowana mniej więcej do wielkości haczyka. Odcinam nadmiar żyłki. W związku z tym, że to będzie przypon przeznaczony do metody, to około 25 cm w zupełności wystarczy, może 30. Teraz można rozpocząć wiązanie. Podobnie jak w przypadku bagnetu, żyłka wędruje od tyłu.
ustalam, w jakiej odległości od łuku kolankowego ma się znajdować gumka. Akurat w tym przypadku węzełek będzie przy samym oczku i wykonuję obroty. Nawijam żyłkę jeden raz obok drugiego. Staram się nie robić tak, żeby ta żyłka nachodziła jedna na drugą. I staram się też wykonać jak najwięcej tych obrotów. I później końcówka polega na tym, że żyłkę znowu od tyłu haczyka umieszczamy w oczku. Haczyk jest już zawiązany. Wystarczy tylko teraz zawiązać pętelkę, znaczy określić długość przyponu i zawiązać pętelkę i kolejny przypon będzie gotowy. Ostatni rodzaj włosa, który stosuję podczas swojego wędkowania, to jest włos zakończony takim plastikowym stożkiem o nazwie Rapid Stop. Tym razem wziąłem żyłkę 0,21, bo już tutaj mam troszkę przyponów nawiniętych, a właśnie te przypony z haczykiem 12 mam na żyłce 0,21. One mi służą do łowienia na bombkę, więc tu jest mocna żyłka, tak żeby po zacięciu największego karpia nie było problemu z wyholowaniem tej ryby. Zakładam Rapid Stop na żyłkę, odrywam z tego uchwyciku. Rapid Stop już jest na żyłce, więc wykonuję pętelkę. Tym razem wykonuję pętelkę możliwie małą, ale nie może być zbyt mała. Pętelka nie może nam nachodzić na Rapid Stop, musi być poza tą plastikową końcóweczką. Po zaciśnięciu węzła oczywiście, jak zawsze, odcinam zbędny kawałek żyłki. W związku z tym, że wiążę przypony do bombki, a one mają 38 cm, muszę to też przewidzieć, odcinając odcinek żyłki. Około 50 paru centymetrów jest potrzebnych, żeby zawiązać swobodnie przypon, więc odcinam dłuższy odcinek żyłki i dokładnie tak jak poprzednio wiążę węzłem bez węzła, czyli od tyłu przekładam żyłkę i teraz muszę ustalić długość włosa. I ta długość włosa jest uzależniona od tego, jaką przynętą będę wędkował. W poprzednich sposobach wiązania nie przejmowałem się tą długością włosa. Zależało mi na tym, żeby i gumka, i bagnet były możliwie blisko łuku kolankowego. Natomiast tutaj muszę przewidzieć, na jaką przynętę będę łowił. Akurat tymi haczykami łowię na jedną kukurydzę założoną wzdłuż lub 2 ziarnami kukurydzy, które zakładam w poprzek, więc stosuję długość włosa mniej więcej tak, żeby tu się zmieściło jedno ziarno kukurydzy. To jest około 1 cm. Jeżeli nie macie pod ręką miarki, można wykorzystać na przykład paznokieć i sobie odmierzyć na paznokciu, mały paznokieć powiedzmy, przyjmę, że to jest mój mały paznokieć, to jest 1 ziarno kukurydzy, więc dobieram długość włosa do szerokości mojego paznokcia. Jeżeli już ustalę tą długość włosa, rozpoczynam wiązanie dokładnie tak samo jak w poprzednim przypadku, czyli nawijam raz koło razu, największą możliwą ilość razy, ile mi się tutaj uda nawinąć. I zakańczam tak jak poprzednio, wprowadzając żyłkę w oczko haczyka od tyłu. Zaciskam i mam już gotowy haczyk z włosem. Wystarczy tylko zaczepić tutaj na tej drabince, na tym patyczku i odmierzyć odpowiednią długość, czyli 2-3 mm dalej niż trzpień kończący, mała pętelka. Po odcięciu niepotrzebnej żyłki mam gotowy przypon. Zawsze przypony zaczepiam od pętelki, czyli pętelka, tutaj nawijam i haczyk na trzpień i mam gotowy zestaw przyponów do wędkowania. To był już ostatni odcinek z serii ABC Method Feeder. Mam nadzieję, że moje rady jakoś
przydadzą się podczas Waszego wędkowania. Jeżeli filmy się spodobały, to pozostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeśli tego nie zrobiliście i zapraszam do oglądania innych filmów na kanale Preston Innovations. Do zobaczenia. To trochę potrwa, Panie Michale, bo muszę ten bagnet wyjąć. Wytrzymasz?